Cześć, słuchajcie, zebraliśmy się tutaj w fantastycznej chwili. Chcemy wam opowiedzieć o tym, jak tworzyć postaci w nowym systemie Warhammer The Old World. Na podstawie podręcznika gracza Player's Guide, który został już wydany, przejdziemy przez tworzenie postaci i pokażemy wam również, jak podstawowo działa tutaj mechanika. Sprą nas tutaj wspaniali gracze z bogatą historią. Adare, powiedz nam coś o sobie. Hej, cóż, mistrzem gry w Warhammerze jestem stosunkowo młodym, prowadzę chyba od roku sesję w czwartej edycji, wcześniej byłem graczem w drugiej edycji, no i aktualnie prowadzę częściowo zawodowo RPG dla dzieci z inicjatywy RPG po szkole. Okej, Robak. Hej, jestem Robak, mistrzuję już 4 lata chyba. Trochę czasu minęło. Najpierw w drugiej edycji, teraz głównie w czwartej edycji, okazjonalnie w jakichś innych dziwnych systemach pokroju Herd albo Imperium Maledictum. Świetnie. Forien? Cześć, jestem Florian. No, granie w RPG-ami interesuję się tak już dobre 15 lat, jak nie więcej. Zaczęło się od Warhammera drugiej edycji, to był pierwszy mój RPG, więc oczywiście jakoś tak zostało. Z przymusu prowadziłem jako mistrz gry, to też już to niestety zostało. Obecnie głównie czwarta edycja, gdzieś tam pomiędzy jeszcze się przewijały inne systemy, czy to jakiś Volsung, czy to jakaś pieśń lodu i ognia. Ale no jednak Warhammer najbardziej mnie wciągnął, więc tu jestem. No i ten główny prowodyr naszego spotkania, wspaniały organizator, Browar. Cześć, jestem Browar. Miałem zainteresowanie moje RPGami już sięga bardzo dawno, natomiast jako młody szczyl miałem tylko kontakt z pierdycją, z pierwszą edycją Warhammera, grałem pierwszą sesję w życiu, to był właśnie mój kontrakt od Den Halera i to miałem chyba wtedy 6 lat, czy ileś, czy 8, nie pamiętam. No i jakieś pojedyncze sesje w Zewkulu, coś takiego. Później wróciłem tak naprawdę kilka lat temu do hobby i teraz gram i prowadzę Warhammera, czwartą edycję, ale też bardzo lubię poznawać inne systemy. I ponieważ czwarta edycja mnie trochę męczy Warhammera, dlatego zawsze jestem otwarty na jakieś nowinki, żeby grać w Starym Świecie w sposób, który mi bardziej odpowiada. I dlatego też zainteresowałem się Old Worldem i strasznie usilnie was namawiałem do tego, żebyście wraz ze mną go przetestowali. No, musiałeś nas namawiać. Ja jestem Rafał, może znacie mnie z Uber Warhammera i gram w Warhammera już od 26 lat, a od 6 jestem mistrzem gry. Przeszedłem przez wszystkie edycje, które są w Polsce znane i lubiane, pierwsza, druga, czwarta, a teraz bardzo chętnie poznam również Old Worlda. My jesteśmy mega zajarani i mega podekscytowani tym, żeby tutaj stworzyć postaci. Większość z nas będzie to robić pierwszy raz, więc na pewno będziemy się uczyć w trakcie całego nagrania. Będziemy korzystać z Miro, to jest webowa wersja, której Browar przygotował specjalne wstawki z podręcznika. Są tutaj załączone PDF-y, karty postaci. Będziemy tutaj to sobie wszystko wypełniać. W takim razie zaczniemy, no to Browar, oddaję ci głos, przeprowadź nas przez ten pierwszy etap, jak to wygląda z The Old World. Dobra, zaczniemy, tylko jeszcze takie malutkie disclaimery na początku. Po pierwsze, mamy na tym etapie do dyspozycji tylko podręcznik gracza. Czekamy cały czas na podręcznik dla mistrza gry, ponieważ w The Old World jest to rozdzielone. Więc pewnie wiele z tych rzeczy jeszcze się zmieni do premiery systemu i też nasza wiedza jest na ten temat ograniczona, po pierwsze z tego powodu, drugie z tego powodu, że jest to nasze pierwsze zetknięcie z systemem, także ktoś, kto będzie słuchał czy oglądał powiedzmy za rok, kiedy już wyjdzie, mamy nadzieję, polska edycja i nagle stwierdzi, ojej, to wcale nie tak się robi i tak dalej. Być może masz rację, uczymy się, wszyscy się uczymy. A trzecia sprawa jest taka, że jak się dowiedzieliśmy nawet na ostatniej prelekcji, jeszcze będą
po testach, jakie były prowadzone przed premierą, będą jeszcze prawdopodobnie wprowadzane poprawki. Także nie musi być wersją finalną. Ale zacznijmy najpierw od tego, jakbyśmy sobie rzucili okiem na kartę postaci, no to są atrybuty, tudzież cechy, podobne jak w innych edycjach Warhammera, ale tutaj jest ich 8. Jest Weapon Skill, Ballistic Skill, wszyscy to znamy z poprzednich edycji, Strength, Toughness, Initiative, Agility, Reason i Fellowship. Jakbyśmy to porównali na przykład z 4. edycją, no to nie ma osobnego Dexterity jako zręczności. Dexterity jest jednym ze skillów, o skillach za chwilkę. I nie ma inteligencji, jest to nazywane Reason z jakiegoś powodu. I jak widzicie, to każda cecha, każdy atrybut ma tak jakby przyporządkowane do siebie 2 skille, 2 umiejętności. Na przykład Weapon Skill to jest jeden skill, to jest melee, a drugi to jest defense. I na czym polega w ogóle bazowy rzut w tym systemie? Rzuca się pulą kości D10 i przykładowo, jeśli będziemy mieć tego Weapon Skilla 3, to znaczy, że będziemy już rzucać 3 kostkami D10. A próg, jaki musimy osiągnąć, podaje nam nasz skill. Czyli przykładowo, jak będziemy rzucać na melee, Weapon Skill mamy 3, a melee mamy 4, to znaczy, że 3 kostkami musimy rzucić 4 lub mniej. Jest to znana zasada z Warhammerów wszystkich, im mniej rzucimy, tym lepiej. I liczymy tak naprawdę, na ilu kostkach rzuciliśmy te 4 lub mniej i po zliczeniu tych kostek wiemy, ile mamy sukcesów, bo za każdą kostkę, na której ten wynik jest mniejszy od progu wyznaczonego przez skilla, mamy 1 sukces. Jeżeli 0, no to wiadomo, tych sukcesów nie ma. Także tak z grubsza wygląda główny rzut. Jest jeszcze taka zasada, że jeżeli chcemy, do rzutu będą jakieś modyfikatory, wtedy dodajemy 1 kość, jeżeli to jest modyfikator dodatni, korzystny, albo odejmujemy 1 kość lub więcej oczywiście, jeżeli to jest jakiś modyfikator niekorzystny. Także w ten sposób tutaj się ustala różnego rodzaju szanse na powodzenie, po prostu budując pulę kości, dodając lub odejmując kości. Drugą metodą, jaką można wpłynąć na wynik rzutu, to jest zastosowanie tak zwanych Grim albo Glorious testów. Przy czym Grim to jest jakiś test, w którym warunki są wyjątkowo niekorzystne, najczęściej wynikają z jakichś elementów nadprzyrodzonych i wtedy przy rzucie Grim rzucamy pulą kości i Grim powoduje to, że wszystkie sukcesy, które wyrzuciliśmy, musimy przerzucić jeszcze raz. Czyli szansa na sukces drastycznie maleje. Natomiast odwrotnie ma się sytuacja w testach Glorious, w których przerzucamy, ale tylko te porażki, czyli kości, na których nie ma sukcesów. Także modyfikatory polegają na albo dodaniu, odejmowaniu kości, albo przerzucaniu kostek za pomocą Grim albo Glorious. No dobrze, to co? Bierzemy się za tworzenie postaci, bo chcemy sobie sprawdzić, jak to działa w praktyce, chcemy sprawdzić, co dostaniemy za pomocą tego procesu po tym, co nam podręcznik gracza proponuje. No więc zacznijmy od tego, że rzucimy sobie Origin, czyli coś jak odpowiednik rasy, pochodzenie naszej postaci. Rzucamy 1 kością 10-ścienną, 1d10. Możecie tutaj przeciągać, Jest żeby tak. było widać na ekranie, czyli koło tabelki Random Origin Table. Dzisiaj Nie mam akurat co przeciągać, mam fizyczne kości, więc... Aha, fizyczne, dobra. fizyczne są super. A mi wyszedł akurat człowiek z Imperium, także najbardziej prawdopodobna opcja. Czy tutaj No, też jest opcja z wybrania sobie Originu? Tak jak najbardziej. Jest. Bo mi wypadł co prawda krasnolud, ale ja bym chciał zagrać Bretończykiem.
Kwestia jest taka, że jeżeli wylosujesz sobie, to dostajesz dodatkowy punkt doświadczenia, jak wybierzesz, no to nie dostajesz tego punktu doświadczenia. No to podobnie jak w 4. edycji, czy tam w Maledictum. Dokładnie. Tak. Jeśli się zdasz na los, to będziesz miał na starcie troszkę więcej doświadczenia i doświadczenie tutaj działa nieco inaczej, ale to sobie już powiemy po zakończeniu procesu. Dobra, co, No, co wam Nie ta wylosowało? karta. Madary? To nie ta karta. Tak, zgodnie z tym, co mówiłem, ja rzuciłem sobie kostkami wcześniej, trochę ze strachu przed tym, że nie będę ogarniał mechanik na czasie, znaczy na bieżąco i bałem się, że wylosuję na przykład czarodzieja oraz będę musiał szybko się edukować, więc ja wcześniej już wylosowałem Empire Human, ludzkiego imperialistę, który jest szarlatanem. Okej. Jak tam u was? Forien, u ciebie? Człowiek, niestety. Z Imperium? Oczywiście. Liczyłem trochę na leśnego elfa, bo widziałem, że ma jedną profesję, ma trochę lepsze statystyki, no No, nie ma. można wybrać kosztem Jak jednego elfa. zawsze elfy są uprzywilejowane. Szanse i tak większe niż w 4. edycji, gdzie chyba na elfa był 1% leśnego i wysokiego. I tak, dalej mamy, jak już sobie wylosowaliście lub wybraliście pochodzenie, no to początkowe wartości waszych cech. Tu jest taka tabeleczka, ona jest na stronie 13, albo jest też na Miro. Piszmy sobie wszyscy, jakie mamy charakterystyki. Czyli tutaj się oczywiście nie rzuca jak w są- 4. edycji, tylko dostaje się to odgórnie. Te początkowe? Tak, tylko rzucać będziemy za chwilę, żeby je odpowiednio delikatnie zmodyfikować, natomiast baza jest stała dla danych pochodzeń. 4, 4. Tu jedną ze statystyk jest też uwzględniona ilość punktów przeznaczenia, czyli Fate, bo w Warhammer The Old World mamy tylko jedną metawalutę, którą można używać na 2 sposoby. Jest tak jakbyśmy mieli 2 w sumie, ale nie mamy ich 4, tak jak w 4. edycji. Okej, zaznaczyłeś sobie, widzę, jeden punkt doświadczenia. Za losowanie Origin. Tak. No, względem 4. edycji ucieka nam determinacja i bohaterstwo z tej metawaluty. Na szczęście. 4. edycja ma rekordowo dużo metawalut. Tak naprawdę są 3, bo szczęście tak naprawdę jest takie, no troszkę abstrakcyjne bym powiedział. Dobra. No dobra, Czy mamy wszyscy już to? mamy już wpisane? Tak. Tak, charakterystyki? Tak. Dobra, Fate też. I teraz tak. Mamy tabelkę, w której będziemy rzucać 3 razy 10-ścienną i będziemy dodawać charakterystyki za pomocą wyników z tej oto tabelki. Przy czym każdy wynik rzutu to jest 1 do jakiejś cechy, ale maksymalnie można dodać tylko 1. Jak 2 razy wyrzucimy inicjatywę, na przykład plus 1 do inicjatywy, to nie możemy dodać 2, tylko musimy przerzucić na inny wynik. Oczywiście można też sobie zamienić, wybrać, ale oczywiście za losowy rezultat też dostaniemy plus 1 XP na start. Jedną z tych charakterystyk jest tutaj też ujęty punkt przeznaczenia, czyli 1 Fate. Okej, czyli rzucamy 3 razy. 3K10, tak jest, 3. Tak. 3. Patrzymy, co wychodzi. 3 kostkami przerzucasz duplikaty. Tak jest. I jeżeli wyniki nam się nie spodobają, to możemy sobie tutaj to zmienić, ale nie otrzymujemy punktu doświadczenia. Tak. Możemy tylko dać maksymalnie plus 1 w daną cechę. Dobra, jak rzuciliście? 1 do siły, 1 do agility i 1 fellowshipa. Ballistic Skill, wylosowałem- Reason i Fellowship.
Ja wylosowałem 1 do siły, 1 do agility i 1 do dowolnej charakterystyki, więc wybieram weapon skill. Można I też właśnie- dodać sobie na tym etapie 1 punkt przeznaczenia, 1 fate, ponieważ na tym etapie jest- fate liczymy jako cechę. Jestem człowiekiem, mam 3, to mi wystarczy. Widzę, Forian, że ty zaznaczyłeś sobie to jako +1, ale to chyba od razu trzeba sumować, nie? Tak, od razu sumujemy. Gdzieś tam czytałem przy tym w procesie tworzenia postaci, że w każdym momencie można cofnąć się do wcześniejszego jakby kroku, jakby komuś coś się nie podobało i chciał zmienić. Więc na razie to tak zrobiłem, potem to sumuję. Okej. Poza tym No, też okej. ładniej widać, co wyrzuciłem. Tak? Mhm. Dobra, to pamiętajcie o tym dodatkowym expie, kto tam sobie wybrał losowość, ja też sobie postawiłem na losowość w tym wypadku, mam już dzięki temu 2 expa. Wszyscy są ludźmi? Tak. Mhm. Ja jestem Bretończykiem, to prawie nie człowiek. Oczywiście system zakłada, że domyślnie gramy w Imperium, stąd też taka, a nie inna tabelka. Gdybyśmy grali w innym rejonie, to byśmy musieli dostosować delikatnie tę tabelkę, no ale o tym powiemy później, ponieważ The Old World, twórcy The Old World proponują nam, żebyśmy związali swoje początkowe losy z miasteczkiem Talagat, leżącym niedaleko Talabheimu. To ciekawe, Dobra. że opcją jest wybranie Bretończyka w tej sytuacji, skoro w podstawowej tabelce, bo Talabheim jest trochę daleko od Bretonii. Też mnie to dziwiło, będę musiał się bardziej wczytać w lore, ale tak na wstęp, co tak czytałem, to wychodzi na to, że tam dużo handlarzy jest. Tam jest chyba port handlowy czy coś takiego ten rzeczny i że dużo handlarzy z Bretonii tam zawituje, Możliwe, czy chociaż coś takiego, bardziej ale bym nie się mam pewności. też bardziej bym się spodziewał na przykład obecności Bretończyków, Jest to też daleko, ale pewnie chodzi startowali w o to, że to jakimś jest Uberstrajku w czy Imperium. czymś takim. Dobra, mamy rasy, także przechodzimy sobie kawałek dalej. Jest tabelka, w której się losuje talenty, dodaje się skille, ustawia się poziom skilla i dodaje się lore i wybiera imię. Także teraz działamy w ten sposób, że jeżeli jesteśmy człowiekiem z Imperium, to 2 razy rzucamy K10 i wpisujemy sobie talenty. Okej, jak to wyjdzie ten sam, to przerzucamy. Tak. Tak. Mówimy o Tutaj tych nie ma tabelkach. poziomów talentów, za wyjątkiem bodajże Wizarda. To wszystkie talenty są na pierwszym poziomie i Fate'a. Fate, czyli wiary. Okej, widzę, że każdy ma inną startową fate. Są bardzo różne. Elfy mają najmniej, bo mają 1. Nie potrzebuję obecnie. Tak. Ale Tak, widzicie, tak. jest tutaj pewna różnica w porównaniu do 4. edycji, gdzie można mieć było nawet 6 Fate'a na początku, a jak ktoś miał jeszcze talent szczęście, to miał 7 punktów szczęścia na start, jak ktoś się postarał. Wydaje mi się, że maksymalne to było 5. Ktoś mi wpisuje na moją kartę postaci aktualnie skille. A, To się... tak, ja przepraszam. Jasne, nie jest problemu. Może zmienić, ja już sobie kopiuję do swojej. Jasne. Okej, widzę, Adara, że wylosowałeś Honorbound i Thirst for Nie, Knowledge. to ja wylosowałem, przez przypadek pisałem na jego. Ja używam fizycznych kostek i dopiero teraz będę wpisywał. Dobra. Jeśli mogę, to przerzucam. Ale exceptional hearing, jeśli dobrze pamiętam. No, Robak ma Vanguard i Wild Attack. Ale chyba jedno zamienię na jakąś specjalną umiejętność. Tutaj widzę, że jest taka opcja, żeby zamienić jeden z tych talentów na Honorbound. Wszyscy będziemy Proszę. mieli Honorbound. Tak? Jak wszyscy będą mieli, to bez sensu. A dlaczego chcesz zamienić? Bo mogę, mam taką możliwość i nie wiem, trochę... Właśnie. Poczekaj. To jest dobre pytanie. Czy można na tym Znaczy, etapie? Ja jako z Bretończyka Bretończyk mam tutaj... Mam taką faktycznie A. opcję, żeby zamienić jeden talent na Tak. Honorbound, dlatego z tego skorzystam. Ale No dobrze, nuż. super. Podobnie mają Tak, krasnoludy.
Tak, my jako ludzie musimy rzucić 2 razy i nie możemy sobie wybrać, niestety. A robimy to, co jest po prostu napisane w tej ramce. Kolei. Słabo Honor to widzę jest tą, ten... słabo Proszę, widzę tą Rafał. drugą tabelkę z elfami, jakoś mam rozmazaną. Nie wiem, czy mi A się jakbyś to... przybliżył, to ona się wczyta. Spojrzeć w podręcznik. Tak, jakbyś przybliżył, to ona się wczyta, bo to jest PDF i... Miejmy nadzieję. O, dobra, no O. zadziałało. Jak mocno zbliżyłem, tak, teraz lepiej widać. Halfingi nie mają tej opcji. Ale mają dodatkowo Resistance to Corruption i Short Size, czyli mały. I tylko jeden losowy. Dobra, Honorbound to jest taki talent, który ma bardzo długi opis i proszę bardzo. To zdaje się, że jest świadectwo jakiegoś takiego rycerskiego pochodzenia, albo że mamy jakiś kodeks rycerski, albo coś takiego, czym się kierujemy. Można raz na sesję aktywować ten talent podczas robienia testu, który wspomaga nas w spełnieniu naszej przysięgi. Wtedy ten test robimy jako test Glorious, czyli możemy przerzucać porażki. Ciekawe. To mi się podoba. Tak, jeśli złamiemy swoją przysięgę, nie możemy aktywować tego talentu, chyba że spełnimy jakąś pokutę. No dobrze, dobrze. Niech tak będzie, ciekawe. Jaka Okej, profesja czyli mi wyjdzie. talenty już wylosowaliście, tak? A skille wpisaliście, czy jeszcze nie? Zaraz Czekam będziemy aż to wylosuje zrobić. profesję. Jest tam napisane, że możemy poczekać z wyborem skillów do wyboru profesji. Ludzie mogą. Bo na przykład Ludzie. krasnoludy nie mogą. A to ciekawe. Tak, tak, no. Bratańczycy i imperialni mogą. Ja sobie pozwolę wpisać skille, ponieważ mamy... tak, jak sobie spojrzycie na te opcje, no to tak, w przypadku człowieka z Imperium wszystkie skille zaczynamy na poziomie 2, czyli i 3 z nich możemy podnieść z 2 do 3. Można oczywiście poczekać, ale ja sobie wpiszę na razie wstępnie. Będzie Wszyscy 2. mają 2 minimum, każda rasa. No właśnie, Później- drogi- 6 to jest maksymalnie. 6 jest maksymalnie, ile można na normalnych warunkach mieć skilla. Więc ile chodzi o cechami głównymi, jak to było w 4. i 2. edycji, czyli tam melee, defense, shooting, trolling, brown, toil i tak dalej? Tak, to są skille właśnie. Okej, To są super. skille, po 2 skille powiązane z każdą cechą. Mhm. Okej, czyli ty, Robak, czekasz jeszcze ze skillami? Forian, Ja też poczekam Forian w sumie też. jednak, bo zobaczymy jaką profesję losujemy. Warto Okej. dostosować skille Lore. pod profesję. Lore. Lore jest, dalszym etapem jest wybór, wpisanie sobie lore. Lore jest bardzo ciekawą koncepcją, według mnie przynajmniej w The Old World, ponieważ nie ma już tak jak w 4. edycji skilla, umiejętności lore, która ma wartość procentową, tylko tutaj po prostu albo masz jakiś lore, albo nie masz. I to daje. Po pierwsze, jeżeli to jest, w zależności od tego jaki to jest lore, to może na przykład coś ci się udać automatycznie, na zasadzie znajomość jakiejś informacji, bez rzucania testu. Kiedy inni będą musieli rzucać test, żeby coś tam dowiedzieć się, to ty coś zdajesz automatycznie. Na przykład poruszanie się w jakimś trudnym terenie leśnym dla normalnej osoby byłoby problematyczne i by musiał tam rzucać na survival, a osoba z lore lasy, jak to zwał, tak zwał, automatycznie zdaje te testy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w niektórych przypadkach znajomość posiadania lore daje bonus do testu w postaci 1 kostki. A trzecia możliwość to w ogóle trzeba mieć lore, żeby móc jakąś umiejętność testować. Tak jest na przykład rozwiązana kwestia broni palnej, której używanie wymaga posiadania lore, gunpowder, broni palnej. Jeżeli nie masz lore,
to nawet nie możesz testować, ponieważ nie znasz się na broni palnej i nic nie zrobisz sensownego z nią, a jeżeli masz lore, to wtedy możesz testować. Także na kilka sposobów ten lore jest rozumiany. Lore można rozwijać między przygodami w downtime'ie. Także to jest jedna też z ścieżek, jaką postać może się rozwijać. Czy lore ma poziomy? Tak jak talenty nie mają poziomu, lore Nie. może mieć poziomy? Nie, okej. Nie ma. Więc nie ma jakby rozwijania się w głąb jednego loru, tylko raczej wszerz, czyli poznajemy różne inne dyscypliny pokrewne. No jest problem taki jak w 4. edycji zawsze, że lore może być węższy, szerszy i zawsze to jest kwestia też mistrza gry i dogadania się z nim, jak on to interpretuje, no bo wiadomo, że nawet w przypadkach geograficznych może być lore powiedzmy Uberstrike, a może być lore Reichland, a może być lore Imperium. I Coraz bardziej szczegółowo. Ja myślę, że najwięcej sensu tutaj będzie na początek pozwolić coś luźnego, na przykład matematyka, a dopiero ktoś, kto ma matematykę, powiedzmy, może wziąć sobie wiedzę jakąś taką głębszą w stylu, nie wiem, statystyka na przykład, albo coś takiego. Taką progresję można zasymulować, ale to już kwestia mistrza gry. ja jako obywatel Imperium i zgodnie z sugestią twórców wezmę sobie lore Imperium i wezmę sobie lore Talagat, żebym jako postać wiedział, co się tam dzieje w tym świecie, ponieważ Ludzie muszą mieć imperium i wybierają sobie Tak. miasto albo prowincję według własnego uznania. Bretończycy, czyli ty, Robak, masz lore Kingdom of Bretonia, czyli to jest to samo co Empire, i dodatkowo High Society i lore Farming. Zależnie od tego, albo. czy wolę być chłopem, czy szlachcicem, bo w Bretonie No ma tak. to wielkie znaczenie. Zdaje się właśnie, że Może lepiej szlachcicy, który się zna na farmie. Tak? Jak znam Wydaje się, że bretońskich domyślnie- szlachciców, to chyba tacy nie istnieją. takie sugestie chyba też podaje podręcznik, że w ogóle jak to już jest, stało się tak, że Bretończyk dotarł do Imperium, to jest albo wygnanym rycerzem, albo zwykłym rycerzem, albo chłopem, który uciekł. Coś w tym jest. Dobra, czy każdy sobie wybrał imię dla postaci? Ja jestem za tym, żeby każdy nazywał się Johan tak, jak nam zostało przekazane na samym początku. Nie no, kto to widział? Bretończyka Johana. Jakiś nietypowy. Jest lista, Zmienił można imię. sobie sprawdzić. sobie zmienia na Larsa, a Johan ma na drugie. Okej, tu widzę u krasnoludów jest, że Imperial Dwarfs dostają lore The Empire, a te górskie krasnoludy dostają lore Subterrane, czyli tutaj możemy to wybrać na tym etapie, jakim jesteśmy krasnoludem, czy to gdzieś indziej się, w którymś innym momencie się definiuje Tutaj, podział? Tutaj. Wydaje mi się, że nie ma chyba takiego stricte podziału jakby Znaczy- głębsze. No tu W tym miejscu jest ten rozróżnienie. podział, tak, po prostu. Tak. Ale to Tak. mi się wydaje, że to jest jedyne chyba miejsce, gdzie dokonujesz tego wyboru. Ja bym pozwolił graczom dokonać tego wyboru na koniec tworzenia postaci też jak najbardziej, bo to nie wpływa na inne etapy. Domyślam się, że jeszcze na etapie asetów albo profesji może mieć to jakieś, ale to też pewnie będzie decyzja gracza, tak naprawdę którym chce być. Statystyki nie różnią się jako takie, jeżeli chodzi o cechy i skille między krasnoludami imperialnymi a tymi z Karaków. To bardziej Dobra. pewnie roleplayowa różnica później w trakcie odgrywania postaci może wyjść. Raczej tak. Tak. No ale tak jak mówię, nie lekceważyłbym właśnie tego lore i asetów, do których przejdziemy za jakiś czas, bo to jest też taka ścieżka, w której postać się może rozwijać. Wszyscy mamy, jak rozumiem, to pochwalcie się. No nie, dobra. Teraz będzie najciekawsze, ponieważ będziemy rzucać sobie na karierę. Okej, Fate macie, XP przydzielone, skille przydzielone, talenty rozdane, lore wybrane. I przechodzimy do kolejnego kroku, tak? Tak, i tu jest, uwaga, 100. Miro nie ma kości stościennej, także trzeba rzucić 2K10 po prostu. Albo fizyczną kostką.
Lista profesji jest znana, to znaczy wiele powtarza się i jest wspólne z tym, co było w poprzednich edycjach Warhammera. Niektórych karier bardzo charakterystycznych nie ma, na przykład łowcy czarownic, ale to wynika z innego momentu trochę w świecie. Jeszcze łowców nie było w tym czasie, w którym dzieje się... Nie byli Każdy tacy obwidłami jest łowcą. legalni. Nie było legalnych czarodziejów, każdy był łowcą. Która pierwszego łowcę czarownic to jeszcze Sigmar powołał. Kriegera, już nie wiem na ile to był łowca czarownic, a ile po prostu gość, który miał łapać nekromantów, innych demonologów. Tak, ale tu jest też taka kwestia, że kościół Sigmara nie jest taki mocny na tym etapie historii, a zwłaszcza w Talabeklandzie. No raczej tam się patrzy na wyznawców Sigmara, tych właśnie bardziej fanatycznych, dość podejrzliwie i nie pozwala im się tak buszować swobodnie. Właśnie chciałbym trochę tak jeszcze ustalić, może dla pewności, może też dla wyjaśnienia potencjalnym widzom, który właściwie mamy rok i jak mniej więcej wygląda polityka w Imperium, żebyśmy mieli mniej więcej zarys tego. Mhm. Pamiętasz jak to było przedstawione? No właśnie ja sam nie, chciałem się upewnić, wiem, Dobra. że mają być czasy Magnusa Pobożnego, ale pytanie, czy przed tym, jak wprowadził te wszystkie fajne reformy, to raczej nie dlatego, bo jeszcze nie mamy czarodziejów kolonialnych, czy właściwie potem? I to jest tak, dzieje się to chyba około 270 lat przed wydarzeniami z czwartej edycji, przed domyślnym momentem czwartej edycji i jesteśmy na etapie, kiedy Imperium jest podzielone, to jest wiek 3 cesarzy, także dużo małych takich państewek, nie ma jednego wspólnego cesarza, nie ma jeszcze kolegiów magii i jesteśmy w czasie przed Wielką Wojną z chaosem, bodajże tak to się nazywało, kiedy chaos napadł na ziemię Imperium i dopiero Magnus Pobożny zebrał armię i przegonił najeźdźców. I dlatego Imperium. jeszcze jesteśmy trochę na takiej beczce prochu. Chaos nie jest widoczny, gdzieś tam się kryje po kątach i czeka na swoją kolej. Że niektórzy to nawet uznają, że w ogóle nie ma czegoś takiego, albo to są jakieś takie bajki wymyślone. I panuje całkiem jak na Imperium, o ile dobrze kojarzę, niezłe warunki ekonomiczne, to znaczy, że tam ludzie się bogacą i tak dalej. Teoretycznie wszystko jest w porządku, ale właśnie gdzieś tam zbiera ta opozycja, chaos, jakieś tam konflikty graniczne. No, Imperium bardziej się zajmuje z samym sobą, nie ma jakiegoś wielkiego wroga wewnętrznego, ponieważ wygraliśmy wojnę z wampirami, z von Karsteinami, popiliśmy zielonoskórych, no to możemy się okładać między sobą. Dobra, co tam wylosowaliście? To ja mogę już Ja- w sumie... Ja wylosowałem takiego zwykłego pracownika i stwierdziłem, nie, biorę magę. Chcemy testować, to będę testować magę. A który to jest zwykły pracownik? Jaki wynik? Laborer, 40 coś A, chyba to było. tutaj. A tu jest... 42. Ten tu rzucamy raz, rozumiem, tak? I potem możemy raz, wybrać, jeżeli Tak, nam się Rzucasz nie raz, podoba. jeżeli zaakceptujesz, to dostajesz 1 punkt doświadczenia, jak wybierzesz sobie, to nie dostajesz tego punktu doświadczenia. Oczywiście Dobrze. to musi być profesja dla twojego origina. Tak. Dobrze, to ja wyrzuciłem 100, co jest Tone Watch, czyli chyba jakiś strażnik Tak, to miejski. jest taki strażnik miejski. Nie? No ale jak już gram Bretończykiem, to zagram profesją, która jest tylko dla Bretończyków, czyli Knight Exile, czyli wygnany rycerz. I jeżeli mógłbym, to chciałbym też skorzystać z takiej opcji, którą podręcznik nam daje, która nazywa się Life in Disgrace, która pozwala zacząć z mniejszym statusem jeszcze, która normalnie ma twoja profesja, w zamian za 1 expa i uzasadnienie fabularne. W związku z tym, skoro jestem Bretończykiem, który znalazł się w Talabheimie, no to jest to Bretończyk, który zatracił całe finanse, które miał i w zasadzie to niewiele ma. Jeżeli Tak. jest to możliwe. Oczywiście, że jest to możliwe, jest taka spoko opcja dodawana przez podręcznik, to już od razu na starcie więcej mówi o twojej postaci. Status ma dość spore znaczenie
zarówno jeżeli chodzi o wyposażenie i dokonywanie jakichś zakupów, ponieważ tutaj mamy waluty abstrakcyjne, nie ma liczenia pieniędzy takiego dosłownego, ale też podręcznik sugeruje, jak na przykład poszczególne klasy mają się do siebie odnosić i jakie zachowanie jest oczekiwane względem danej grupy społecznej. Na przykład ja jestem, jako że wylosował mi się kupiec, mam status srebrny, bo są 3 oczywiście, brąz, srebro, złoto, a ty masz jakiś tam, jaki ma ten Knight Exile status? Knight Exile normalnie ma srebro, ale jako, że ja jestem zubożałym rycerzem, to będę mieć brąz, bo mi spada status Ciekawe. o 1. Ciekawe. No więc ja bym pewnie, gdybyś miał srebro, no to ja bym od ciebie od czegoś oczekiwał jakiegoś konkretnego typu zachowania. A jako, że jesteś brązem, no to nawet pewnie nie sprawiasz wrażenia specjalnie, że jesteś jakimś szlachcicem czy rycerzem, tylko będę na ciebie patrzył z góry. Dodaję dodatkowego charakteru postaci, bo jako, że jestem jednak jestem tym bretońskim rycerzem, to mogę oczekiwać, żeby się do mnie zwracano jak do postaci, która ma status wyższy niż ewidentnie wygląda to z jego prezencji. Zobaczmy, gdzie się wpisuje status jeszcze. Czy kojarzycie? Aha, Jest dobra, już tutaj przy pieniądzach już widzę. status. Już widzę, spokojnie. Każdy ma 3 na początku coina, który odpowiada jego statusowi. Jak na starcie jesteście mamy w brązie. brąz, to mamy 3 coiny brązu. Tak. I to będzie wartość, do której zawsze się będzie resetował twój majątek po downtime, czyli po rozdziale między przygodami. Dobra? Więc statusy mamy. Każda, w ogóle jak sobie rzucicie okiem na podręcznik, każda profesja ma opis taki fabularny, kim ona się zajmuje, ale co ciekawe, autorzy sugerują, kim twoja postać, twoja kariera, czym może się zajmować w mieście Talagat. I to jest znowu taka delikatna sugestia od strony twórców, że tak, chcemy, żebyś spędzał czas na sesjach, czy między sesjami właśnie w tym Talagadzie. Tutaj się dzieje przygoda, taki domyślny tryb, nie wpychamy cię tam na siłę, przynajmniej jak odnoszę takie wrażenie, ale jakbyś chciał, to mniej więcej tyle wiesz, albo tym się zajmujesz w tym miasteczku. I oprócz tego każda profesja ma jakąś taką, coś w rodzaju zahaczki fabularnej. Także to na start już są zawsze jakieś pomysły dla mistrza gry, na zasadzie jakie tam powiązania, czy jakie organizacje, czy jakaś problem do rozwiązania, który może wiązać się z daną karierą. Oprócz tego, jak każda profesja ma taką tabeleczkę, na której mamy po pierwsze status, po drugie jakie są tak zwane favored characteristics, to znaczy wybieramy sobie 3, bodajże każdy ma chyba 3 cechy, których rozwój będzie kosztował mniej doświadczenia. Także warto sobie zaznaczyć te 3 cechy, które domyślnie będziemy chcieli rozwijać. Możemy rozwijać wszystkie cechy, także tutaj nie ma tak jak w 4. edycji, że tylko te, które ze ścieżki profesji wynikają, ale niektóre są preferowane przez niższy koszt doświadczenia. Że zaznaczcie sobie te 3 cechy, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście wcześniej. Dobra, no to Arcane Wizard ma akurat 3 cechy: Initiative, Reason i Fellowship, które może rozwijać taniej. I są dalej bonusy do skilla. Wybieramy, do których chcemy mieć bonusy na start. Jeżeli ktoś sobie wcześniej... Bonus to po prostu rozwinięcie o 1 więcej. O 1 więcej. O 1 więcej. Do 4 akurat w wypadku... Tak, do 4. Defense, awareness. To żeby mógł tylko mi szybko wyjaśnić, na czym polega skill recall? Wydaje mi się, że To jest po prostu coś jak pamięć. inteligencja. Tak, to jest coś jak inteligencja z 4. edycji, służy do właśnie
Dobra. przyciągania rzeczy z pamięci albo z wiedzy swojej też. Jasne, Nie, dobra. ile tylko, wiem. nie tylko pamięć, ale też właśnie jak testujesz na lore, to zazwyczaj właśnie przez RIP. Tak. Super. Służy także bodajże do udzielania pierwszej pomocy. Recall. Ale to już takie specyficzne zastosowanie tego. No tak, nieintuicyjne trochę dla tego Tak. skilla. Myślę, że też był limit postawiony przed twórcami, ponieważ w związku z tą koncepcją, że chcemy mieć po 2 skille do każdej cechy, musieli trochę ilość tych skilli upakować. Dobra, czyli mamy skille, potem możemy wybrać sobie lore, specjalnie dla naszej profesji. Każdy ma swoje, to już wybieracie sobie, rozumiem, na swoich kartach. Tak. Tutaj widzę, że w tym systemie nie ma czytania i pisania, jest lore literacy jako odpowiednia rzecz. Znaczy, lore nie talent, No to będzie pewnie miało jakieś... Chociaż Tak, bo to Nie nie wiem. jest umiejętność, tylko twoja wiedza na temat literacy, czyli coś na temat pewnie jakichś książek, czy... wiesz co, źródeł? niekoniecznie. Wydaje mi się, że wprost to jest po prostu literacy, Tak. lore literacy to jest Tak. czytanie i pisanie. Umiesz czytać, tak. Rozdział na talenty i lory, myślę, że jest po to, że talenty mają swoje konkretne mechaniki, które ci dodają, a lore nie ma tych mechanik. Po prostu są takie bardziej abstrakcyjne, takie bardziej Tak, roleplayowe. I talenty Jakby kupujesz za expa, lore rozwijasz w downtime. Jakby na to nie Zapłacone patrzeć, to czytanie dodaje pewną mechanikę do gry. No nie z punktu widzenia mechaniki gry, tak? Tak jakby. No chyba, że jesteś magiem i masz Grimoire. No cóż. Dopóki nie musisz testować, czy przeczytać czegoś. Czy No. skille, które mamy tamte z swojego tam Ancestry, z Origina i skille, które mamy ze swojej profesji się łączą? W sensie, że mogę, jak mam tam rozwój w jednym i w drugim do melee, to mogę sobie rozwinąć do 4? To znaczy przy założeniu takim, że z Ancestry z pochodzenia rozwijasz z 2 do 3, Tak, i a potem z 3 później do możesz 4. sobie dodać +1, tak. Nie ma tutaj Dodatkowo. tego limitu. Mhm. Świetnie. Co to jest? Toil? Bo ja tu widzę, że Oil to jest taka charówka. Najprościej to można to jest określić taki- jako długotrwałą pracę fizyczną, typu kopanie łopatą. Bron to jest taka siła, którą jesteś, jakby szczyt twojej siły, którą jesteś w jednej chwili w stanie osiągnąć, to jest na ile Wciskanie na jesteś tak, długoterminowo w stanie. No, to coś jak trochę kondycja, ale też nie do końca. No. Mhm. Okej, czyli mamy te trappings, czyli sprzęty, wyposażenie Tak. i assets. I to już jest coś szerzej. Asety sobie zanotuj, do nich dopiero dojdziemy, bo to jest większy temat. Czy w tym momencie już mamy to wybrać, czy to najlepiej poczekać z tym wyborem? Możesz Asetów. sobie teraz wybrać, bo w zasadzie to po rozwoju wybór profesji jest takim, kariery, jest głównym takim momentem i później to już tylko zostają drobne rzeczy. Widzę, tu jest. Nie mogłem znaleźć na karcie miejsca na pancerz, ale widzę, że to jest jako protection chyba, taki po prostu jeden wpis. Aha. Tak, można sobie tam dodać ewentualnie toughness plus armor. Bo ja zaczynam z tym, z ciężkim pancerzem. To Bertoński rycerz. Okej, czyli część sprzętów trzeba wpisać też tutaj w sekcję weapons. I ty mówisz, Robak, że pancerz gdzie wpisujesz? Znaczy tu jest pole protection. Okay. Nie wiem, na razie niech to będzie tu. Potem ewentualnie się to zmieni. Że jest tu
na pewno inny trochę power level, bo widzę, że ja mogę zacząć po prostu posiadając ciężki pancerz, konia, kopię i tarczę i miecz. No tak. To w już czwartej jest- edycji to taki set to trzeba by uzbierać całkiem sporo na taki. Tak. Nie ma takiej typowej To prawda. rysunku postaci z lokacjami trafienia, gdzie się zaznaczało punkty pancerza na danych lokacjach. Bo Tego tu w nie ogóle ma lokacji trafienia. Dokładnie, jest ogólnie pancerz taki na całe ciało. Pewnie będę za nią tęsknił. Ja lubiłem. Znaczy u mnie... To ci Foundry liczyło. Nie, No tak. oj tam. Grałem też na papierze w czwartą edycję, da się. Ale jakim kosztem? Dobra, nic nie mówię już. Pogadamy potem. Natomiast jest rozróżnienie na przykład między asetami a zwykłym ekwipunkiem. Ponieważ trappingsy no to jest oczywiście coś w rodzaju no takich przedmiotów, które masz przy sobie. Natomiast asety mogą oznaczać różne rzeczy, bo to może być zbroja płytowa. Zdaje się, że jest asetem. Bo nie można. Asety to jest coś, czego zdobycie trwa dłużej i trzeba, żeby zdobyć aset, trzeba poświęcić znowu zajęcie endeavor między przygodami. Może to być właśnie coś, jakiś wartościowy przedmiot. Może to być jakaś lokacja, miejsce, budynek, do którego mamy dostęp. Jako na przykład ja jestem jakiś sklep, albo zaufany bankier, albo wózek Trade Card. Także to są takie rzeczy już grubsze, które Nie niekoniecznie wiem. zawsze się mieszczą w ekwipunku. Nie wiem, czy szczerze mówiąc, pancerz płytowy to jest aset. W moim przypadku akurat heavy armor to jest trapping, ale na przykład koń Tak. jest asetem. Tak, Heavy Armor jest właśnie, to jest takie ciekawe rozróżnienie, bo Heavy Armor zdaje się daje ci dwa do pancerza, a jest jeszcze zbroja płytowa, pancerz płytowy, który jest na +3. Okej. To I jeszcze w takim razie wyżej jeszcze. Jeszcze nie mam pełnej zbroi. Została mi jedynie przeszywanica z mojej bretońskiej zbroi. No, Forian ma na przykład w asetach Secret Hideout. Więc to chyba można mam sobie z wymyślić, ciekawych- nie? Ja mam z ciekawych asetów, bo moim asetem, którego wybrałem, jest Mark of Honor. Cokolwiek to znaczy. I patrząc na to, że zaczynam w postaci zubożałego rycerza, to z tym honorem to chyba tak nie do końca. Jako To jest, aset sobie dodałem Symbol of Office i zastanawiam się, czy mogę sobie dać w takim razie, bo to jest wybrane, ambasadora jakiegoś większego miasta. Myślę o Altdorfie, ale nie wiem na ile naprawdę nie będzie za bardzo OP, czy coś w tym stylu. Kontakty, zaraz przejdziemy do kontaktów. Tak, ale to jest w ponieważ asetach to jest też ciekawe. szarlatana, że masz jakby jakiś tam symbol, że możesz tam gdzieś wejść pewnie, tak? Myślałem, że to jest po prostu symbol tego, że jestem na przykład, mam symbol tego, że jestem jakąś ważną głową danego miejsca. Na przykład jestem ambasadorem danego miasta, coś w tym stylu, ważnym urzędnikiem. Tak, to jest tak jakby poświadczenie, to jest z jednej strony przedmiot, który no właśnie jakaś tam pieczęć czy coś takiego, ale z drugiej strony oznacza to, akurat w przypadku szarlatana może być różnie, ale oznacza to tylko jakby potwierdza, że faktycznie jesteś tą osobą. Masz dostęp do benefitów, czy jakichś korzyści, czy też nieprzyjemności z tym związanych. No i też warto zaznaczyć, że w tym momencie historii to chyba w zasadzie imperatorów to jest 3. Tak. Jeśli nie więcej. Przynajmniej 3. I też widzę, że kariera ma... Zaznaczę emisariusza Altdorfu chyba, tak? To nie będzie za bardzo jakieś... Znaczy, kontakty mieliśmy zrobić za chwilę. Ale nie, bo to kontakt to nie jest kontakt. A, bo to jest asset, okej, dobrze. Jak się to nazywa jeszcze raz po angielsku? Symbol of Office. I to jest jakby... ma być wybrane, ma być forged. Forged, czyli sfałszowany. Podrobiony. No właśnie, podrobiony. To Tak. szarlatan. No to możesz mieć wszystko.
No to jest w ogóle jakby odznaka urzędu jakaś. Tak. Wydaje mi się okej. Już machasz dokumentami, ja jestem z FBI. Dokładnie tak. W okazji, wiecie co możemy sobie zrobić? Wytłumaczyć jak się liczy pancerz tutaj. Mamy taką tabeleczkę. To zdaje się, że niektórzy mają. Cięższy nawet. Heavy armor. Mamy taki współczynnik, który się nazywa resilience. Jego liczymy dodając toughness, jaki mamy, czyli cechę, i to, co nam daje zbroja, którą mamy, tudzież tarcza. Ja mam na przykład lekką zbroję, także mam +1. Toughness mam 3, więc resilience będę miał razem 4. Okej, czyli protection to jest wartość twojego pancerza, taki jak tu masz? Tak mi się wydaje, że tak się to wpisuje. Czy ja Ale myślę, nie. że protection to po prostu wpisujesz, co jest twoim pancerzem, a jego wartość wpisujesz już w resilience po przeliczeniu z toughnessem. Możesz mieć rację, bo ja wpisałem light armor. Akurat strappings, powinienem chyba tutaj. No właśnie. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o zbroję. A to już jak będzie walka, to więcej o tym opowiemy. Co to znaczy ta Browar, wartość jeszcze i ja mam dlaczego. pytanie, bo Mhm. ty zaznaczyłeś niektóre swoje skille krzyżykiem. Widzę, że nie wszyscy zaznaczyliśmy. Co to znaczy, że ty zaznaczyłeś to? Tak, 3 Cechy zaznaczyłem zaznaczyłeś. krzyżykiem. Tak, wybierałem sobie, ponieważ tak, każda profesja ma 3, może wybrać 3. Czyli profesyjne. Tak, cechy, charakterystyki, które są tak zwane favored, ulubione, czyli ich koszt w rozwoju będzie mniejszy o 1 doświadczenia. Więc o doświadczeniu później, jak już przejdziemy cały proces, że jesteśmy całkiem daleko. Teraz będziemy losować kontakty. Aha, oczywiście każda z profesji ma tak zwany career talent, czyli jakiś talent, który jest charakterystyczny dla danej profesji. Tutaj na przykładzie czarodzieja mamy Arcane Study i to jest ten specjalny talent tej profesji. Tak, i nie można go sobie normalnie rozwinąć, zdaje się, przez doświadczenie, tylko masz go po prostu z racji tej, że jesteś czarodziejem. Albo jeżeli zmienisz profesję, to wtedy dostajesz nowy, zachowując stary. Jakie macie, właśnie z ciekawości, jakie są wasze career talenty? Robak? Moim talentem jest Przysięga Wyznań The Exile Vow, czyli to będzie Przysięga Wygnańca. Mogę dokonać heroicznych czynów i jeżeli pokonam czempiona lub jakiegoś potwora w ataku wręcz, to wszystkie testy ataków do końca bitwy będą glorious. I kolejny sposób, jak mogę sprawić, żeby moje testy były glorious. Ja mam na przykład jako kupiec talent Hard Bargain, który umożliwia mi, że w jakiejś sytuacji handlowej wykonać test Charm, żeby odzyskać coiny, odzyskać pieniądze. Za każdy sukces odzyskuję 1 coin, maksymalnie do 3. Także jeśli coś wydałem, to mogę trochę ubić jakiś deal i odzyskać część zainwestowanych pieniędzy, żeby je znowu wydać. Okej, ale jeszcze nie wpisałeś tego talentu. A wpisujesz go teraz, tak? Okej, właśnie, bo nie widziałem, żebyś Tak, miał. wpisuję go. Kolej, dobra. A ty, Adare? Ja mam Master Manipulator, mistrz manipulacji, czyli w skrócie nauczyłem się, jak ugrywać ludzi w oczekiwaniach do tego, czego chcę. Mogę podwoić numer bonusu kości na wyrzucie tego, żeby skonfrontować się co do oczekiwań o mojej aparencji, czyli na temat mojego statusu.
No, czyli mogę po prostu łatwiej robić ludzi w konia odnośnie tego, taki jest mój prawdziwy status, a Farlata ma status brąz, dodam. I do tego, jeśli zdradzę kogoś, kto myślał, że jestem godny zaufania, to wtedy ta osoba dostaje status Distracted oraz Stage Jared. Tak, to jest taki ważny status, który jest też w walce, się pojawia, ale po prostu okazuje się, że kogoś zdradziłeś, to on jest strasznie oszołomiony i wybity z równowagi i łatwo go będzie można dojechać. Ja Dokładnie też tak. jako rycerz mogę się sam w ten stan wprowadzić kosztem tego, że jakby ja robię super atak, a potem jestem oszołomiony, bo się wystawiam na ataki. Mhm. Dodaliście sobie, wpisaliście sobie bronię. Mhm. Jakby co, to tabelka z brońmi jest też po prawej stronie. Ja sobie teraz przepiszę szybciutko, co robi sztylet, jaki ma damage i jakie ma cechy. Okej, strength -1. Florian, te czary, które tutaj wpisałeś u siebie, to są z profesji? Czy tam się wybiera, czy masz takie przypisane? Moją profesją jest Hedge Wizard, czyli nie wiem, coś w rodzaju guślarza albo czarownika, czy coś takiego. Tak. Zwyczajowo się dostaję- tak guślarza to tłumaczyło. Tak, i dostałem talent Wisdom of the Hedge, czyli mądrość guślarska, by na to chodziło, który pozwolił mi od razu zapamiętać, czyli mam je nauczone, 3 zaklęcia z mojej domeny. Czyli wybrałeś sobie te zaklęcia, wybierałeś. Tak, wybrałem sobie 3 zaklęcia z elementalizmu i mam je jako zapamiętane. Jest chyba są tylko 2 profesje czarodziejów. Drugą to jest Arcane Wizard i on na przykład nie startuje z zapamiętanymi zaklęciami, on startuje z Grimoirem, w którym ma zapisane zaklęcia. Ale nie ma ich zapamiętanych. Więc to może być też ciekawa tutaj różnica między tymi 2 magami. Tak, no ciekawe właśnie jak to jest z ryzykiem rzucania czarów przez ciebie jako takiego samouka, a czarodzieja, który gdzieś tam chyba się jakoś musi szkolić w tym, nie? Nie wiem, czy jest takie rozróżnienie. Myślę, że tutaj w większości to jest różnica w umiejętnościach i cechach. No plus fakt, że ja nie mając grimoiru mam o wiele bardziej utrudnione zdobywanie nowych zaklęć, bo łatwiej jest przepisać do grimoiru jakieś zaklęcie niż je zapamiętać. Z tego, co kojarzę tak z pobieżnego czytania. Tego, co wychodzi w tym miejscu lore, to tak naprawdę to w sumie każdy czarodziej chyba mniej czy bardziej się uczy sam. No bo No tak, kolegia jeszcze nie istnieją. Kolega nie istnieją powiedzmy takie grupki magów, ale to też nie tak na zasadzie, że oni się wzajemnie uczą czy coś, tylko czasem się wymieniamy jakimiś Ale informacjami. są chyba gildie magów, takie, nie wiem czy w Midanheim. Tak, takie One nieoficjalne. są takie stowarzyszenia, takie bardziej nieformalne, Tak. nieoficjalne. Tak, to są takie kółka niedzielne. Coś takiego. Dobrze powiedziałem. No i mówię, oni się prędzej wymieniają informacjami, czasem mogą handlować zaklęciami od biedy czy coś takiego, ale no, nie prowadzą, że tak powiem, szkoleń nowych magów czy coś takiego. Dobra, jedziemy do losowania kontaktów. Co wy na to? Ponieważ tutaj każda profesja... Wszyscy jesteśmy? Mniej więcej? Każda profesja, czy każdy zaczyna z 2 kontaktami. I tu akurat w podręczniku są podane na przykładzie postaci, które są w mieście Talagat. Znowu kolejna sugestia, żeby zacząć akurat w tym mieście. I kontakt to jest taka znajomość, co do której możesz się zwrócić, jeżeli będzie ci potrzeba ustalenia, dowiedzenia się czegoś, ale może to być osoba, której będziesz mógł pomóc, albo wręcz przeciwnie, będziesz musiał jej pomóc między przygodami. To jest sposób na to, żeby zahaczyć jakoś na starcie postać w świecie, przy czym wcale to nie musi być pozytywna relacja, bo to może równie dobrze wylosować się ktoś, komu jesteś winien jakiś dług. Także rzucamy sobie, te kontakty są pogrupowane w kilka tabel i każda profesja ma wspomniane z jakiej kategorii. Ja na przykład jako kupiec mam The Great and the Good, czyli takie wyższe sfery, oraz The Common Folk. Przy czym można rzucić albo 2 razy na jedną tabelę z tych 2 podanych,
albo po razie na jednej. I rzucamy D100, czyli są 2 rzuty D100. Okej, mówcie, co wam wyszło? Jakie wyniki? No mi na przykład wyszła z Common Folk, wyszła Amelinda Herdwire, czy coś takiego, która jest kapłanką albo kimś takim, tak, kapłanką Tala. No i z nią się bardzo często nie zgadzamy, debatujemy na różne tematy i tak dalej. No, kapłani, czardzieje mają prawo się nie zgadzać w różnych tematach. Z Wanderers and Wastrels, nie znam tego drugiego słowa, Nie. wyszedł mi druid Malcolm Mataska, który w każdą noc tajemnicy ma wizję dotyczącą mnie i próbuje zrozumieć, o co z niej chodzi. Ciekawa relacja. I na przykład wyszedł w tabeli Great and the Good Horst von Schmetoch. To jest nieślubny syn księcia Ludwika z Talebeku, który jest takim główną szychą w okolicy. No to jest jakiś taki szlachcic zhańbiony, ale jest moim starym przyjacielem i czasem zdarza mi się zaryzykować moją reputacją, żeby pójść sobie z nim na jakiś posiłek wspólny. Ciekawe. Ale to rozumiem, może być tak, że wylosujemy te same postaci, które znamy. Właśnie to jest chyba do końca trochę cel tego, żebyśmy może spotkali się u jednej postaci jakiejś, bo 2 osoby mają 2 różne motywacje z nią związaną. Tak, na przykład jeden jest przyjacielem, a drugi jest rywalem. Największym wrogiem. Tak, no to daje nam taką siatkę na start i one będą ze sobą, nie muszą być ze sobą powiązane, ale zawsze to, tak jak mówiłem, osadzenie nas w siecie. Przy czym my jeszcze będziemy później mogli sobie wylosować relacje między nami, między postaciami, bo tu też jest tabelka na to. Dobrze, w końcu rzuciłem, więc moim pierwszym kontaktem jest Leonard von Obelman, który jest generałem armii tutaj okolicznej. I on mnie widzi jako lidera i byłby bardzo chętny, żebym był u niego dowódcą. Kurde. Mimo twojej mimo mojej tej hańbie. Więc pewnie dlatego nie jestem jeszcze tym dowódcą. I to była tabelka Comrades in Arms i jeszcze jest tabelka Wanderers and Wastrels, ta sama, tylko że wylosował mi się z niej Grunkin Dokilson, który jest krasnoludem. No i on coś ode mnie ukradł, ja u niego okradłem, no i w zasadzie jesteśmy kwita. Więc pewnie jesteśmy w jakiś sposób gdzieś tam powiązani w siatce przestępczej lokalnego półświadka. Mam kontakt w podziemiu, że tak powiem. Ciekawe. Ja też mam ciekawe. Mi drugi kontakt wylosował się pani Olena Genetco, to chyba jakaś Tileanka, zielarka, która zdiagnozowała mnie z jakąś nieuleczalną chorobą, która prawdopodobnie zabije mnie jednego dnia. No ładnie. Zresztą pozytywny początek kampanii. To mam motywację. Tak, mam motywację mocną. Tak. Dobra, to zostałem jeszcze Mamy ja. wszyscy kontakty? Jeszcze Adarę. Tak. Ja się połączyłem z Giselbertem Almeida, jeśli dobrze to czytam, i połączyłem się z rozpotężnym sponsorem, dzięki czemu mogłem czynić cuda bez obawy przed prześladowaniami. To jest całkiem ciekawe, bo no nie ma żadnej magii, ale to trochę tak implikuje, jakbym rzeczywiście coś takiego potrafił. No ale no mniejsza. Jesteś szarlatanem. Możesz udawać, że posiadasz. W sumie racja. Dobra, a drugi mam 17, to było Jamie de Sabatin. Być może nieświadomie pomogłem mu ukraść coś cennego. Zwoje kemeryjskie. No, Kemeryjskie. Jak? Kemeryjskie to będą. Kemeryjskie.
lub pierścień sygnetowy księcia. Czyli po prostu mieliśmy jeden wspólny napad, przez co połączyła nas taka więź, że no cóż, mamy obydwoje pewnie na siebie pewnego haka. Czyli wszyscy mamy już, tak? Forian, ty masz... już wszyscy się dzielili? Wszyscy chyba. Tak, ja byłem pierwszy. Darek, zapisz sobie te kontakty, bo chyba nie uzupełniłeś. Już sobie wpisuję. Mhm. I oczywiście tak, za zezwoleniem mistrza gry można sobie wymienić na jakiś wybrany, natomiast tu już nie ma bonusu doświadczenia za rzucenie, wylosowanie. No i na tym etapie jeszcze jak ktoś tam coś sobie źle wybrał, to jest szansa, żeby sobie zmienić jakieś poprzednie te skille, tudzież charakterystyki. I przechodzimy teraz do tego final steps, tak? Sporo wiemy o naszych postaciach. Zostały nam tak naprawdę ostatnie kroki. Tak, wybieramy jedną z trzech rzeczy. Albo podnosimy, jeden wybór to jest podniesienie umiejętności jednej z 3 na 4, albo 2 z 2 na 3. Druga opcja to jest wylosowanie kolejnego talentu z tabeli talentów, której losowaliśmy z profesji. Z rasy, Origins. przepraszam. Tak. Z Origin, tak. A trzecia opcja to jest wyrzucenie sobie losowego asetu Czyli tego lepszego z tabeli trappingu. poniżej. Tak. No i tu właśnie można wyrzucić, ja sobie chyba z tego skorzystam. Można sobie wyrzucić na przykład dostęp do warsztatu. Ale rzucasz w zależności od swojego statusu, tak? Z tej kolumny. Tak jest. Mhm. Tak jest, to jest rzut D100. A, zobaczymy co Dobra, będzie. czyli ty się decydujesz na aset losowy, tak? A chłopaki Tak jak? jest. Ja sobie dobiorę dodatkowy talent. Ja Losowy. podniosę 2 umiejętności z 2 na 3. Tak, dodatkowy losowy talent z mojej tabelki startowej. Dobra, a ty Adare? Ja chyba sobie też polecę losowym asetem. Wydaje się to trochę ciekawe i sobie rzucam powoli. Tak, mi wyszła na przykład świątynia, czyli moje hojne datki zostały nagrodzone jakąś specjalną łaską świątyni, czyli no jestem Masz takim... ławkę. Tak jest. Masz taką tabliczkę na ławce. Jestem jakimś członkiem rady parafialnej pewnie. Ja mam sekretną kryjówkę, więc to jest fajne, nie? A ty nie miałeś tego już wcześniej? Nie, Eee, fory. Znaczy, bo jeden Ja do miałem. wyboru chyba, jeśli dobrze zrozumiałem. Tak, bo tam było OR. Także. No to masz już dwie. Znaczy, to najpierw razem sobie wylosowałem, wybrałem, A, jak to symbol. się nazywa? No, po prostu fałszywe dokumenty na to, że jestem kimś ważnym. A nie, to Forian miał Secret Hideout Sorki. Dużo postaci to ma. To jest po prostu jakaś Mhm. skrytka, tak. Pod jakimś drzewem Tak. masz skrytkę na pieniądze albo coś. Albo hideout na zasadzie takiej, że możesz, znasz jakieś miejsce, w którym możesz się przyczaić, gdyby ktoś cię ścigał. Tak. Co Jakaś jaskinia, opuszczony budynek. Dziupla. A co podniosłeś, Forian? Które skille? Podniosłem sobie melee defense z 2 na 3. Nic innego mi jakby super mocno nie pasowało. Okay. Każdy z nas jako człowiek ma szybkość średnią, average albo normal. Więc chyba mamy już to wpisane. Resilience. Teraz jest czas na to, żeby resilience sobie ustawić, czyli naszą odporność na obrażenia, dodając toughness do bonusu ze zbroi, ale to już chyba wcześniej to zrobiliśmy. Z ciekawostek tarcza dodaje 1 resiliensu po prostu, jak się ją ma. Nie mówmy o tarczach. Właśnie możemy W tym mówić o systemie tarczach, bo- wolno, w tym systemie W tym wolno. systemie wolno, bo trwa to krótko. Do jednego zdania, które powiedział Robak, dodamy drugie. Posiadanie tarczy umożliwia bronienie się przed Przed strzałami. strzałami. I to jest koniec.
Koniec rozmów o tarczach. Już nie ma żadnych innych Zaliczone. dodatkowych. Jeszcze tylko populacja Aldorfu. Dobra, zanim przejdziemy jeszcze do rozdawania doświadczenia ewentualnego, to wygląd zewnętrzny, zachowania, tabelki tutaj są, jakieś quirki, jakieś akcesoria i relacje. Każdy z nas tak naprawdę może sobie ustawić za pomocą rzutu relacje z inną postacią z drużyny. Czyli po kolei, najpierw fizyczne, tak? Losujecie. Tak, Nie ma miejsca na karcie? No te cechy? jest appearance A, to bodajże, jest na pierwszym planie. faktycznie coś takiego. Dobra, to ja rzucam najpierw tak. Jedna A Robak, kosteczka. jaki talent losowy ci wydostałeś? Iron Gut. Mogę jeść dużo rzeczy i je trawić, jestem prawie ogrem. Trolem. Też. O, jestem przystojny, fantastycznie. Albo uroczy. Albo fair, co znaczy fair. Jestem w porządku. Taki spoko ziomu. Spoko, dobra. Będzie. Nice guy. Na kupca akurat w sam raz. To w podręczniku są opisane te cechy tak szczegółowo, czy to tylko tak jak Nie, jest? to są tylko takie kolor. Soki, Nie daje a to teraz przełożenia na mechanicznego. fizik? Fizik, tak, po kolei lecimy Dobra, te tabelki. Dobra, spokojnie. A jak się tłumaczy ten Demanour? To jest maniera jakaś taka. To jest bardziej postawa, maniera. Ja na przykład mam, że jestem sharp, quick-witted albo opportunistic, czy jestem taki bystrzakiem takim. To ten błyskotliwy. To mi wypadło, że jestem błyskotliwy, a z wyglądu mi wypadło, że jestem brzydki. A wyjaśnię, dlaczego nie jestem w Bretonii. Znaczy to tak wymienia 3, to chyba może sobie wybrać, który. Tak, no mogę wybrać, no ale jakby A wszystkie co ci 3 są pasuje? opisują, że są brzydkie, że jestem brzydki. Mogę wybrać, czy jestem zgarbiony, jakiś tam zdeformowany, albo ten pozbawiony jakiegoś uroku osobistego, więc Pójść sobie na Zapisałem ten, urok. na niziołki 1, 2 albo 5, 6. Tak, niziołki mają zabawne. No to co mamy dalej? Quirks E, and Accessories. tak, one są i to podzielone, znowu. ciekawe, na status. No to mówcie, co tam wam wyszło w losowaniu. Mi Faded Bloodstains. Ciekawe. Ja zacieki krwi mam na czymś. Nie wiem jeszcze, co z tym zrobić. Candle Dripping Wax, czyli jestem chyba pobrudzony jakimś tam od świec woskiem, tego co rozumiem. Tak. Przynajmniej mam wszystkie palce. Nie ma Jedną z żadnych rzeczy, którą można wylosować, jest popsute zęby albo brak palca, więc No cóż, ponury stary świat. Jesienna Ponury. gawęda, wiecznie żywa. czy wiesz, z jednej strony jesienna gawęda, z drugiej strony ja jestem bretońskim rycerzem, więc nie wiem, czy taka jesienna. Aha, Może lato już I- nadeszło. teraz tak, jeżeli chodzi o... tak, to nie ma za dużo jesiennej gawędy, mam wrażenie takie po przeczytaniu podręcznika. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeżeli chodzi o relacje, to tak naprawdę na parę, każdą parę rzucamy raz. Czyli na przykład moja relacja, znaczy mojego kupca z szarlatanem Adare, to będzie jeden rzut D10. To powiedzmy, że ja to rzucę. No to Jasne. będzie fajne, to ciekawe jest. I tu warto dodać, że to jest kompletnie opcjonalne, jeżeli gracze chcą, żeby ich postacie się znały, bo oczywiście można zrobić tak, że się poznają dopiero na sesji. Tak, bo tu jest taka koncepcja Grimport, do której zaraz przejdziemy. Ale nam wyszło, że tak, jesteśmy
Congregation. O, ciekawe. Należymy do tego samego kultu, zakonu albo sekretnego stowarzyszenia. Kupiec i szarlatan. No, Oni ma po prostu sens. Ranalda Inspiracja. wyznają obydwoje. ja potrzebuję W tajnej pomocy w świątyni Ranalda. Wiedzą. Czekajcie, bo tu jest jeszcze takie, oprócz tego jest takie pytanie, które może dać ciekawe światło na to. To potrzebuję pomocy z tłumaczeniem. What tenet of your shared creed do you disagree on? Aha, czyli... Jakieś przykazanie albo coś Tak, takiego. jaki filar waszej drogi jakby jest obiektem waszej jakby kłótni albo... Z czym się nie zgadzacie. Na przykład Okej, możecie okej. ty możesz wyznawać Ranalda jako kupca, a on Ranalda jako złodzieja. I już jest konflikt jakiś w tym. Mi się to podoba. W sensie tak, spotykamy się w świątyni Ranalda. Z bo dwóch tam różnych mam powodów. zasługi. Tak. A twoja postać też należy do tej samej kongregacji, no ale podoba mi się to. Wyrzućcie sobie. Jak najbardziej. Dobra, gdzie ja to zapisać, bo trochę się pogubiłem. Nie ma chyba gdzie za bardzo. Jest chyba w... Odry charakter Zasadzie- po prawej. Tak, Other Dobra. Character jest druga karta. Aha, dobra, A, mam prawej stronie góry. jest Można. na górze prawym górnym. Faktycznie jest coś takiego. To. Zasadniczo możemy też to zapamiętać. Tam można tak, sobie chociaż to nie- imiona wpisać postaci, żeby mieć pod ręką, jak to się nazywa. I relacje. Mhm. Robak z Forierem rzucaliście? No czy, nie wiem, Pewnie nie wpisałem. ja zacząłem rzucać po prostu na ludzi. Więc z tego, co mi tu wyturlałem, to sobie wyturlałem, że z browarem łączy mnie biznes. Tu jest Jest jakieś pytanie, pytanie do tego? kto komu wisi pieniądze i chyba wydaje mi się, że to ja wiszę jednak te pieniądze. Mi się wydaje, że bardziej będzie fajne, jeśli obydwoje będziecie myśleli, że druga osoba nie Ten drugi. A może to Dobra. ty, Robak, coś z Bretonii przywiozłeś cennego i to właśnie browar musi ci oddać za to, jak to z pienięży. No, może się umówiliśmy, że konia sprzedam i on mi tego konia sprzedaje, ale wciąż pieniędzy za tego konia nie dostałem. Spoko. Nie ma kupca po prostu, no widzi pan. Nie ma Ale popytu, konia no. też już nie ma. Kupca nie ma i konia nie ma i pieniędzy nie ma. No, więc tak, spoko. Może tak, i mi się to podoba. Z kim jeszcze masz? Komu jeszcze Tutaj rzuciłeś? rzuciłem już na wszystkie trzy ze mną w międzyczasie, więc z Foriedem łączy mnie to, że byliśmy jakimiś kompanami w walce. Comrade. I dodatkowe pytanie jest tu... bo to jest, że byliśmy na jakiejś, po jednej stronie przy jakiejś bitwie, albo to tam w barze, albo z zwierzoludźmi. Przegraliśmy i what did it cost you? Czyli Za jaką cenę? Za jaką cenę? Mojego honoru. Spierdzieliłem. Może ktoś bliski zginął, na przykład. Możliwe. Moje księgi. Księgi, zgubiłeś księgi, no. To może być ciekawa zahaczka, bo potem będzie można iść do lasu szukać ksiąg maga, które gdzieś jakiś zwierzoludź zabrał do swojego siedliszcza. Dobra, Forian, rzucisz za naszą? Aha, bo ty masz już wszystkie, Robak, czy jeszcze jedną? Tak, Jeszcze jeszcze Adarę. z Adarem mam to, że łączy nas to, że jesteśmy po prostu sąsiadami Okej. z okolicy. I mamy jakiś wspólny problem w sąsiedztwie, który obydwoje nam przeszkadza. Okej, wydaje mi się, że ciężko w ogóle te relacje tak na bieżąco ogarniać, to wydaje mi się, że byśmy musieli przysiąść bardziej i to rozkminić tak na Faktycznie spokojnie. trzeba by tą sesję zagrać, nie? Jakąś. Tak, tak. Myślę, że To to jest- jest jako zahaczka, jeżeli gracze potem chcą tworzyć całą historię postaci pod tą zahaczkę. Tak. To jest Ale pożywka tak, żeby na siłę dla próbować to pomysłów.
To jest pożywka Tak. dla pomysłów, dla mistrza gry i dla graczy, żeby już coś odgrywać, żeby tu jakieś sceny robić, żeby na starcie już być też, mieć pomysły na to, z czym ruszyć. Ja tak to widzę. Mi się to podoba bardzo, ja zawsze lubię takie rzeczy. ale- Zahaczki są zawsze fajne, też nie trzeba ich przecież wykorzystywać wszystkich, bo nawet nie ma żadnych Tak. mechanicznych konsekwencji za niewykorzystanie, więc... A zawsze Tak, to coś jest opcja. łączącego jest. Kopalnia pomysłów może być, jak właśnie się rzuci przy takiej ilości graczy tyle razy różne kombinacje, to można wymyślać naprawdę niesamowite tutaj połączenia, takie dość unikalne nawet. Można też wykorzystać to przy budowaniu gdzieś tam postaci do innych też, niekoniecznie do samego Old Worlda, to nawet w każdym Warhammerze, bo to jest... Nawet zresztą te przedmioty można powykorzystywać w innych, nawet jak się nie będzie grało Old Worlda, to jest gdzieś tam jakieś... Mam wrażenie, że Tak. Old World jest w tym bogatszy dużo niż niż ta czwarta edycja, która tam miała parę tabelek takich, ale raczej nie miała specjalnego rozbudowania w tym kierunku. Tak, to dużo daje na start. Te kontakty na przykład, no mi się to bardzo podoba. To nie musimy wymyśleć wszystkiego na zasadzie takiej, nie zwalamy wszystkiego na mistrza gry, żeby wszystko wymyślił. No nie czekamy, aż tam gracze się ogarną, tylko rzucamy tabelkę, interpretujemy, zgadzamy się z tym, nie zgadzamy się, budujemy coś na tym i coś już mamy na start. Forien, rzucisz D10 na naszą relację? Jeszcze tak, żeby zamknąć temat? Już. Okej. 9, podejrzenie. Mamy na siebie oko, zastanawiając się, co podejrzanego ta druga osoba robi. Dlaczego im nie ufamy? No ja chyba podejrzewam, że jestem przesądny i w ogóle jak widzę, że nie wiem czy ty... bo ty jesteś tym Magiem. guślarzem takim. No to myślę, że z tego tytułu ja się podejrzewam o jakieś takie niecne konszachty. Chaotyczne zamiary. Tak. A ty pewnie jakieś podróby, nie wiem, z Kislewu albo skądś pewnie sprowadzane. Z Bretonii. Tak. Z Bretonii, koniec Bretonii. Z Bretonii jakieś podróby handlujesz. Nie, ja nie ufam twoim towarom. No, co śmierdzi? Za tanie, to za dobre. Nie? Za dobre, żeby... Z daleka, a tanio. Dobra, to mamy już chyba, jeżeli Powinno chodzi być o Gronaldetów postacie... kradzione. Tak, Znaczy, ja mam z Robakiem i Browarem relację, a nie Z mam... Forianem chyba. a to prawda. Z Forianem chyba nie mam. To jeszcze rzućcie sobie. Dobra, to ja sobie rzucę, bo jeszcze nie rzucałem w tym aspekcie, to chociaż sobie ten zawsze teraz pracuję. 7. To jest... Biznes. Biznes, okej. Dobra, byliśmy partnerem w biznesie. Klient, inwestor, pracownik. Kto komu wisi pieniądze? Podobna relacja jak u nas. Czekaj. Ty masz też bruz. Myślę, że na większy czas to ja bym tobie wisiał za jakieś składniki do zakręć albo coś takiego. Które się okazały lewe i niedziałające. Ale ja mogłem od ciebie wziąć coś, co miało być czarodziejskie, a nie do końca było. Okazało się, że to jest tylko takie bajanie ludków, chłopów i Farlatan został szarlatowany. To by było śmieszne akurat. Gdyby faktycznie udało się oszukać szarlatana. Ewentualnie dał mi jakiś artefakt, który ja myślałem, że będzie pizzem na poda, a się okazał, że oczywiście magiczny problem z Za tanio sprzedał. No, to też byłoby fajne. Dobra, mamy już wszystkie relacje. To tak, tylko króciutkie słówko o koncepcie, który jest wprowadzony w The Old World, która się nazywa Grimportent, czyli przetłumaczone przez naszych Kopernikusów wstępnie jako ponura wróżba. To jest wydarzenie, które nas połączyło ze sobą. Znaleźliśmy się prawdopodobnie w jakimś miejscu, w którym nie powinniśmy być. Zobaczyliśmy coś, czego nie powinniśmy widzieć. Czy to były jakieś podstępne kulty chaosu, czy szczuroludzie, czy jakiś hrabia, który okazał się wampirem. My tę prawdę znamy, przynajmniej w części, a oni wiedzą, że my wiemy. I są na naszym tropie albo stanowią dla nas zagrożenie. No, nasze życie od tamtego momentu już nie jest takie samo i musimy sobie jakoś z tym poradzić, bo inaczej mamy przerąbane. I to jest oprócz tych relacji, które mieliśmy wcześniej, to jest propozycja taka, że tym się
będziemy zajmować, to znaczy próbowaniem odwikłania się z tej całej kabały, w którą wpakowaliśmy się i siedzimy w tym razem po uszy i dlatego musimy sobie pomagać. To jest koncepcja, o której prawdopodobnie więcej dowiemy się z podręcznika dla mistrzów gry, bo w podręczniku dla gracza to jest tylko wspomniane, tudzież podane są jakieś kilka przykładów. Jestem ciekaw, jak to zagra, bo to jest odpowiedź na częsty problem drużyn warhammerowych, które faktycznie mają szlachcica, zbieracza gnoju, czy tam jakiegoś szczurołapa, ucznia czarodzieja i weź tu ich połącz ze sobą. Jest to jakaś propozycja, sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Nie wiem, jakie macie zdanie na ten temat. Znaczy, to mi się podoba z tego względu, że wielu mistrzów gry, ja na przykład zazwyczaj nie mam tego problemu, chyba że naprawdę drużyna jest bardzo dzika, ale zwykle ja nie mam tego problemu, ale dużo mistrzów gry ma taki problem, że nie wie, jak tych graczy ze sobą połączyć. Właśnie na przykład jest szlachcic, jest szczurołap, jest jakiś banita, jest coś jeszcze. Tutaj jest to wprost powiedziane, oni nie muszą być ze sobą połączeni, po prostu mogli przez przypadek być w tym samym miejscu w momencie, jak nie wiem, jakiś kult próbował przyzwać jakiegoś demona i teraz ten kult, który jest całkiem potężny, a na pewno jest potężniejszy niż oni pojedynczo, chce ich dorwać, więc jedyna szansa, żeby oni przetrwali, to jest trzymać się razem na przykład, czy cokolwiek takiego. Mi się bardzo podoba ten pomysł. Od razu nam ustawia przeciwnika na starcie. Tak. Ja jestem dosyć ostrożnie i tak średnio do tego podchodzę, bo trochę mam wrażenie, że połączenie drużyny na zasadzie nie jesteście połączeni, tylko akurat byliście w tym samym miejscu i teraz poniekąd musicie ze sobą współpracować. Czy to nie doprowadzi trochę do takiej drużyny, która tak naprawdę nie jest połączona, tylko nie stworzy jakichś relacji pomiędzy tymi Poprzedni graczami? krok już trochę was połączył, tak? Bo dlatego były te rzuty relacji między poszczególnymi graczami. To już jest pierwsza zahaczka, a tu jest taka mechanika, która będzie miała przełożenie na kampanię, myślę, przynajmniej na jakiś jej fragment w jakimś stopniu. Zobaczymy, co nam powie podręcznik dla GM-a, ale wydaje mi się, że ten pierwszy krok jakby już jest dla mnie wystarczający w połączeniu tych graczy, stworzeniu jakichś tam linii, szczególnie jeszcze przez te osoby, które gdzieś tam w siatkach mamy w pamięci, tych naszych patronów / kontaktów. No i ten Green Portrait taki... To jest, wiesz co, mam wrażenie, pozwolisz Florian, że to jest też właśnie nadanie takiego powodu, dla którego my przestajemy się zajmować naszymi codziennymi obowiązkami, bo tutaj też jest na to nacisk w tym systemie, że w tym downtime my sobie będziemy pracować normalnie, tam wykonywać swój zawód, rozwijać się, ale sesje nie będą polegać tylko na tym, że sam sobie takie slice of life robimy i tam zajmujemy się swoimi sprawami, ale nadaje ten element właśnie takiego thrillera, zagrożenia i myślę, że po prostu jest tak, że jeżeli będziemy chcieli grać w Old Worlda, to będziemy musieli sobie przyjąć i stosować ten Grim Portent, to po prostu umawiamy się z graczami, że tak, jest taka zasada, sami sobie jakby oddzielnie nie dacie rady, bo was dorwą, także trzymajcie się razem jako drużyna. Też jestem zdania, że prawdopodobnie do niektórych typów kampanii wystarczyłby te poprzednie kroki, ale trzeba poczekać. Podoba mi się ten pomysł tak wstępnie, trzeba poczekać. Ja odczuwam, że to na otwartą metę po prostu będzie ignorowane przez GM-a, bo to jest za bardzo coś pobocznego, coś co raczej może za bardzo wchodzić na rację, którą GM planował. Ja bym raczej z tego nie korzystał, jakbym to prowadził. Znaczy ten system ma się na tym trochę opierać, on był reklamowany tym właśnie, że to będzie takie wow i nowatorskie. Nie wiem, średnio mi się podoba pomysł tego, że system narzuca mi już jakąś taką konkretną narrację, którą muszę wdrożyć. Szczególnie, że grając tego Old Worlda tutaj i tworząc te postacie, mam trochę takie wrażenie, jakby ten system z jednej strony próbował robić, wiecie, jesteśmy zwykłymi ludźmi i tam pracujemy, a z drugiej strony jesteśmy Glorious i pokonujemy przeciwników. Znaczy, podobnie robiła 4. edycja, ale ja się tutaj nie zgodzę z tym, że ten Green Portent jest jakoś narzucony i że on dużo odbiera. Przede wszystkim
on nie jest narzucony i w sumie on, albo inaczej, on nie narzuca, co konkretnie ma się dziać. To nie jest powiedziane, że muszą być kultyści i tak dalej. Jak tak to sobie rozłożę na czynniki pierwsze, to prawie każda dobra albo przynajmniej sensowna kampania zaczyna się od takiego grimportentu, nawet jeżeli to nie jest tak nazwane. Bo jeżeli prowadzisz pierwszą sesję w kampanii, to jakoś tą drużynę musisz ze sobą połączyć. Jeżeli to jest ogłoszenie, że wyruszamy na wielką podróż, potrzebujemy marynarzy, potrzebujemy tragarzy, potrzebujemy naukowców i tak dalej, to jest to samo, co ten grimportent, bo to sprawia, że coś wyrywa postaci graczy z normalnego, codziennego życia i wprowadza ich w tą kampanię. To, że tutaj ten grimportent akurat mówi o tym jakimś zagrożeniu i tak dalej, to myślę, że to jest jeden z przykładów. No i tutaj będziemy musieli zobaczyć, co podręcznik dla mistrza gracza więcej o tym powie. Może będzie jakaś tabelka do rzucania i tak dalej. Ale mi się wydaje, że to jest bardziej taka podpowiedź dla początkujących GM-ów niż wymóg dla wszystkich. I myślę, że jak najbardziej będzie można albo to ignorować, albo po prostu robić to po swojemu, tak jak ludzie to robili już od dawien dawna. Zawsze można ignorować zasady. To... No tak, ale chodzi mi po prostu o to, że chodzi mi tylko o to, że ten grimportent to jest po prostu opisana w podręczniku sesja 0 albo sesja pierwsza. To nie jest nic nadzwyczajnego, moim zdaniem. Nie widzę w tym żadnej dodatkowej mechaniki. Zobaczymy. A ja w opozycji do Robaka powiem, że bardzo lubię takie sztywniejsze struktury i jeżeli system mówi mi, co może się dziać na sesjach, bo to zdejmuje trochę wymyślania od MG. Znaczy, to jest coś, co zazwyczaj jest w scenariuszach opisane, typu przygody w Oberstrajku, dostaliście się karnie do straży i tak dalej, radźcie sobie ze skorumpowanym sierżantem. Scenariusz nadaje strukturę. Tutaj akurat zamiast scenariusza, nie wiem jak to będzie wyglądało, ale mamy takie wydarzenie na sesji 0, które ustawia nam początek, bo to wcale nie musi być, na całą kampanię. To może być po prostu na początek, a później jak się to rozwinie, to i tak zgadzam się, że większość albo znaczna część ludzi niekoniecznie z tego będzie korzystać. Ale tutaj ten grimportent musi zatwierdzić mistrz gry, czy to gracze ze sobą się dogadują, co to jest za wydarzenie? Bo chyba tu mistrz gry powinien to narzucić, tak? Zawsze mistrz gry jakby zatwierdza, co się dzieje na jego kampanii, no bo... Przede wszystkim ten grimportent to tak naprawdę jest sesja 0, to jest sesja wprowadzająca, to jest wydarzenie, które wprowadza postaci graczy w kampanię, więc to jest normalnie odgrywane na sesji. Tak, to jest oczywiście sesja, GM decyduje, co to jest. Dlatego ja mówię, że dla mnie to jest po prostu opisana sesja 0 w podręczniku i nic dodatkowych. Ale ja tak to widzę po prostu. Możliwe, że w podręczniku dla GM-a będzie coś więcej mechanicznie, że będą tabelki, wydarzenia, no dowiemy się jak będzie podręcznik tak, dla GM-a. Czyli może to być to, co mistrz gry sobie po prostu zaplanuje i to rozegra, tak? Albo może pod konkretne postaci dopasować sobie coś. Czy wiesz co, Rafał, tak. bardzo wiele nie wiemy o tym, co to będzie. Tu właśnie trochę nie wiem w zasadzie nawet po co to jest w podręczniku dla gracza wrzucone i trochę nie rozumiem kroku z tym, że te podręczniki nie wychodzą jednocześnie, bo to jeszcze Tak, wychodzą powinny wyjść albo powinny wyjść albo w odwrotnej kolejności. Najpierw GM, Tak. potem gracz. No, to jakby Też trochę teraz to jest dziwna kolejność bardzo i no i pewnie dlatego to się tu znajduje, ale to nic o tym nie wiemy tak naprawdę. Nie poprowadzić sesji bez wygenerowanej postaci gracza, ale tak naprawdę ile potrzebujemy takich niezbędników, jak powiedzmy do 4. edycji, te, które takie, nie sądzę, że po prostu było dużo sensownej treści w podręczniku GM-a jakoś do tego wszystkiego. Muszą jakoś zapełnić podręcznik, nie wiem, może będzie przykładowy scenariusz, to by było fajne chyba. No raczej coś w tym stylu. Scenariusz, bestiariusz, tabelki wydarzeń, pewnie dodatkowe zasady, które nie interesują graczy. Bo na przykład ten grimportent jest poświęcona mu 1 czy 2 strony w podręczniku tylko po to, żeby graczom opisać, co to jest, a nie jak to ma działać. Bo tak jak to ma działać, będzie w podręczniku dla GM-a, o ile w ogóle będzie. No ale moje przeczucie jest takie, że to po prostu... No moje przeczucie, że to po prostu będzie opisana sesja 0 z 1 lub 2 tabelkami na zasadzie co, gdzie, kiedy i dlaczego. Podstawowe, jeżeli oglądaliście kiedyś jakieś poradniki, jak tworzyć scenariusz, czy to do sesji RPG, czy do książki i tak dalej, to zawsze jest kilka podstawowych pytań, chyba 7 ich jest, które trzeba sobie ułożyć i odpowiedzieć. Podejrzewam, że będzie tabelka na każde takie pytanie w podręczniku dla GM-a, jeżeli mam zgadywać, co będzie.
Też tak Zobaczymy. podejrzewam. Zobaczymy, Znaczy, mam musimy nadzieję. się wstrzymać z końcowymi ocenami, dopóki po pierwsze nie przeczytamy, po drugie nie przetestujemy w praktyce, a tymczasem jeszcze słówko tylko o wydawaniu doświadczenia i rozwoju w tym O, systemie, właśnie. bo to jest każdy z nas albo większość z nas ma troszkę doświadczenia. I co? Jak się zdobywa w ogóle doświadczenie w tym oto systemie? Po każdej sesji gracz dostaje 1 punkt doświadczenia za obecność. Jeżeli udało się osiągnąć coś wyjątkowego, może dostać 2 punkt doświadczenia. No, przykładowo oczywiście odnosi się do standardowej sesji około 3-godzinnej, tak tutaj przynajmniej sugerują autorzy. Jak sesja trwa wyjątkowo dłużej, no to liczba punktów doświadczenia może być większa. Doświadczenie wydajemy podczas downtime'u, albo teraz przy tworzeniu postaci, ale normalnie to się robi podczas etapu między przygodami. I tak, można je wydawać albo na talenty, przy czym każdy talent ma jakieś wymagania, albo większość talentów ma wymagania, które trzeba spełnić. Także to nie jest ściśle zależne od profesji, tylko na przykład trzeba mieć, no nie wiem, weapon skill, tam minimum 4, żeby sobie kupić jakiś talent. Ale można wybrać dowolny talent, czy z profesji taki, co jest Nie jakby ma w czwartej talentów. edycji, nie? Nie ma talentów powiązanych z profesją, są tylko wymagania. Wszystkie. Podobnie jest, zdaje się, w Imperium Maledictum. Tak, w Imperium Maledictum umiejętności działają tak samo, w Dark Heresy to też działa, no ale to są... No, Chyba na w przykład AOSie też tak jest. talent na przykład może wymagać, żeby mieć 4 weapon skilla i nie być krasnoludem przykładowo. Tak. Może być coś Albo być Bretończykiem, są takie Albo tylko nie dla być Bretończyków elfem. talenty. Są takie nie dla elfów. Tak. Albo może być na Natomiast- przykład, Tak, widzę to tu jest wszystko- talent, który wymaga, żeby mieć inny talent. Z ciekawostek jest Questing Vow wymaga, żeby mieć Blessing of the Lady. Tak, taka drabinka, znowu dla Bretończyków jest taka ścieżka. Wizard jest talentem i akurat Wizard jest talentem, który ma stopniowanie. Jest poziom czarodzieja od 1 do 4. Tak samo jest religia. Też jest talentem stopniowanym, ale poza tym większość talentów ma tylko 1 poziom. Natomiast jeżeli chodzi o wydawanie doświadczenia na cechy, czyli na characteristics, działa w ten sposób, że jeżeli mamy 3 jakiejś cechy, na przykład siły, i chcemy zwiększyć 3 na 4, to płacimy 4 punkty doświadczenia. Jeżeli byśmy mieli z 4 na 5, to płacimy 5, czyli dokładnie taką wartość, tyle XP, jaką wartość skilla sobie otrzymujemy docelową. Chyba, że jest twoja favorite, czyli ulubiona, tak? To wtedy płacisz o 1 mniej. Tak, wtedy o 1 mniej. I tu jest taka tabeleczka, jaka jest maksymalna, jakie są limity dla poszczególnych pochodzeń. Na przykład człowiek ma wszędzie 6, czyli maksymalnie może mieć 6 danej charakterystyki. To jest limit. Oczywiście elfy mają większe, niektóre mniejsze. To ciekawe, przy okazji powiem, że jest też limit, ile kostek możesz mieć w puli. I to jest 2-krotna wartość twojej cechy. Czyli jeżeli mam danej cechy 4, ze wszystkich bonusów tego typu rzeczy maksymalnie mogę rzucać 8 kostkami. Ale to tak na marginesie. Dobrze, że ten cap jest podany, bo w 4. edycji on jest taki tylko sugerowany, a niekoniecznie podany. Tak, to znaczy jest jakiś taki endgame, do którego można dążyć. Nie potrwa to, miałem obawy, że na przykład to będzie tylko kilka sesji, już będziemy wymaksowani, ale tu jednak ta ścieżka będzie dość długa. Przez to, że te skille się tak wolno rozwijają, no bo to, żeby nabić na 4. poziom potrzeba 4 expa, to jednak spowolni rozwój znacząco. Przede wszystkim skilla nie rozwiniesz expem. Cechy tylko rozwiniesz expem, tak, czyli dodatkowe kostki. A potem patrzę na to, że większość talentów kosztuje 3, 4, 5, a ty dostajesz jednego, 2 expa na sesję, 2 to wyjątkowo, więc głównie powiedzmy 1,5 możemy uznać, no to zwykle co 2-3 sesje kupisz jedną rzecz. Ale też to jest przygotowane, mam wrażenie, specjalnie pod to, że
no można rozwijać i tak tylko w downtime, więc jak tam sesja, czy ark, powiedzmy tak, pomiędzy downtime'ami trwa 2 sesje, 3, no to tam dostajesz te 3 expa i potem wydajesz, więc to jest jakaś tutaj logika za tym idąca. Tak, odnośnie downtime'u jakby nie będziemy się bardzo na tym skupiać, ale downtime jest tutaj w przeciwieństwie do 4. edycji, mam wrażenie, punktem obowiązkowym. Że Ważne. faktycznie będziemy robić sobie jakieś będziemy sobie robić jakieś faktycznie sesje, jakieś przygody na tych sesjach, może faktycznie zadawać się z naszym Grim Portentem, ale później zawsze trzeba będzie wrócić do zajęć między przygodami, czy to zarabiać, pracować normalnie w zawodzie, czy rozwijać lore, robić różnego rodzaju przedsięwzięcia. I tak zwane endeavors, czyli przedsięwzięcia, zazwyczaj są powiązane z jakimś testem umiejętności. I co ciekawe, będziemy liczyć porażki na tych skillach. Przykładowo, no niech będzie jakiś endeavor banking. Zdaje się, że tam wpłacamy pieniądze do banku i to wymaga też skilla charm. I jak nam się uda, no to fajnie, oczywiście. Natomiast przy każdym rzucie, jakbyśmy rzucili tam 4 kostkami, na 2 wypadły nam sukcesy, a na 2 porażki, no to fajnie, cieszymy się, bo jest to sukces, ale te 2 porażki dopisujemy sobie w takie krateczki, które mamy na naszej karcie postaci. Okej, przejadę tam do ciebie. To jest akurat to tak zrobione no, niezbyt zręcznie, ale są krateczki i jakbym A sobie tutaj downtime wpisał skilla. improvements tu. Tak. No miałbym sobie tutaj na tej pierwszej jak będzie ten charm, to sobie będę wpisywał charm. No i wypadły mi te 2 porażki, no to sobie zaznaczam pierwszą i drugą. I podobnie jak przy charakterystykach, żeby podnieść mojego charma z 4 na 5, to będę musiał uzyskać 5 porażek. Dopiero wtedy mi się zwiększało 1, wtedy zerujemy całe te kratki i lecimy od nowa. Także Także to jest 4 obowiązkowe. na raz można sobie zbierać tak naprawdę, bo tyle jest miejsce na karcie. Nie wiem, czy to nie jest wymaganie ściśle wynikające z karty i chyba nie ma takiego wprost. Tak, wydaje mi się, że jak widziałem takie zdjęcia na przykład z testów, które ludzie wrzucali na różnych konwentach, to tam to było inaczej pogrupowane, na zasadzie przy każdym skillu były kwadraciki i można sobie wszystkie skilly równolegle rozwijać. A tu jest takie chyba niezbyt szczęśliwe ułożenie karty postaci. Ale No, zawsze ja- jest karta postaci akurat oryginalna od razu dobra. Bo ja rozumiem to w ten sposób, że w trakcie normalnej gry się zbiera te porażki Nie. i tak dalej Nie. do Nie. każdego skilla. Nie, Tylko w będę downtime. teraz. Pod downtime'u, tak. A, to- Mhm. a ja myślałem, że dopiero w downtime jakby się patrzy na te porażki. Dobra. Nie wczytywałem się w ten rozdział, dlatego... Mhm. To dlatego właśnie jest obowiązkowy downtime, ponieważ tylko za pomocą endeavorów możesz rozwijać skille de facto. I odzyskiwać pieniądze. Które się... I Uzyskać pedeki pieniądze. wydawać. No, generalnie wszystko Znaczy- się opiera na endeavorach. Tutaj jest ten system, bez tego nie żyje. To też mogę pochwalić, bo 4. edycja stoi w pół kroku, a ta w pełni idzie w endeavory, więc wydaje mi się, że jest lepiej. Szczególnie zresztą Maledictum chyba też idzie w pełni w endeavory, Mhm. ale ona ma trochę inną Tak. strukturę. Tak, to pod tym kątem lepiej. Jedyne co mnie martwi, że to jest tak naprawdę... Właśnie mamy 4. edycję, która teoretycznie miała jeść te endeavory, ale koniec końców nie wie, czy chce w niej iść, czy nie. Ale cały czas jakby w nie powoli dąży z każdym dodatkiem. No i mamy tutaj kolejny system, który też jest zrobiony do epizodycznych przygód w świecie fantasy. I Tak, dlatego mnie dziwi Ma- trochę, jak ludzie chcą przekładać wewnętrznego wroga na The Old World. Niektórzy już to nawet zrobili za pomocą sztucznej inteligencji. Chyba mnie odcięło trochę. No, w każdym wypadku, Tak. no, To nie ma mówię, sensu. że ludzie niektórzy Znaczy, grać chcą można, przekładać, ale to będzie bez Będzie to rozwoju trudne. praktycznie. Będzie to trudne. Będzie to no. trudne, trzeba by napisać inny system rozwoju i to chyba nie za bardzo ma sens. Trzeba przerobić tak naprawdę całą kampanię. Albo przerobić kampanię, albo przerobić system, nie? Znaczy No. wydaje mi się, że akurat może taki czas na rozwój osobisty byś jakiś znalazł, ale on byłby bardzo naciągany i oczywiście... Zależy tutaj- gdzie i zależy kiedy.
Chyba Za- pomiędzy tomami. Znaczy, nie wiem, tydzień spędzony na barce między Aldorfem a inną mieściną, której tam już nie będę mówił jaką. Dałoby się, ale to jest takie pierdzielanie. Ale to też nie wszystko To zrobisz, jest no na nie- ten system. Nie, ten system to, byłoby bardzo ciężko go przenieść. Już 4. edycja jest No. w miarę uniwersalna, w miarę. Pod względem używania endeavorów albo nieużywania endeavorów, a Old World, no tu bez tego się nie da, no. I tutaj też Tylko ciekawostkę Old powiem World wam jeszcze. O, proszę. Rafał. chyba wymusza mniej więcej co 3 sesje powinien być ten Endeavor, bo tyle jest akcji. Już ci mówię. Zasada jest taka, właśnie to chciałem powiedzieć, że tyle masz endeavorów podczas downtime'u, ile miałeś sesji między przygodami. Czyli jeżeli jedna sesja między przygodami, to będziesz mógł zrobić 1 endeavor, 2 sesje to 2 endeavory, 3 sesje i więcej to jest 3 endeavory. I limit endeavoru jest 3, czyli de facto może być na przykład nieopłacalne robienie większej ilości sesji dla graczy, chociaż oczywiście wydarzenia fabularne mogą zadecydować, że będzie 5 Tak sesji jest. między kolejnymi downtime'ami, ale dalej ta liczba endeavorów będzie nie większa niż 3. No Także tak, tak. 4. edycja zresztą. No, dojechaliśmy do końca tworzenia postaci. Mamy jakieś tutaj, tam postacie. mamy Nawet powiązania robiliśmy między się nimi. w niecałe 2 godziny, więc trochę nam zajęło, ale dużo też opowiadaliśmy tu o wszystkim. Mam wrażenie, że ten system tworzenia postaci jest dużo szybszy niż w 4. edycji. Aż tak mi dużo się, nie że ma. To jest dobry system do tego, mówię ci postać, to szybko wygeneruje w kolejną. Są Nie wiem, czy lepsze jest do tego, szybszy- ale Nie wiem, czy jest szybszy, na pewno jest mniej opcji, więc jeżeli jesteś Nie kimś, jest kto mniej dużo opcji. jeżeli jesteś kimś, kto lubi kombinować i min-maxować, to tak, będzie dla ciebie szybsze. Ale jeżeli chcesz po prostu zrobić sobie postać, myślę, Znaczy, że wiesz, będzie to Florian, porównywalne. Pamiętaj o tym, że w tym tworzeniu postaci, jak skończysz tworzyć postać, to wypływasz na morze możliwości, możesz skupić wszystkie talenty, więc jakby tu jest potencjał na robienie jakichś buildów niszczących wszystko. To prawda. Chodzi mi o to, że na samym etapie tworzenia postaci nie spędzasz tyle czasu min-maxując No i tak, tak. zastanawiając się, kurczę, wolę plus 3 ze skilla rasowego, czy potem wydać ten expa na to, kurczę, a może ten talent, nie? Więc i może jakoś przerzucić te rzuty na cechy i tak dalej. No, jeżeli chcesz min-maxować, to tak w 4. edycji spędzisz bardzo dużo czasu na tworzenie postaci. Tutaj przez to, że masz mniej opcji na samym tworzeniu postaci, to pójdzie szybciej. Ale dla większości Może- osób myślę, że nie będzie to jakby... Może dużej to być też różnicy. bardzo dobre pod względem nowych graczy, bo masz mniej opcji. A nowi gracze zwyczajowo się gubią w milionie opcji 4. edycji. Sami. Tak, na pewno myślę, że to jest też kierowane bardziej do osób, znaczy niekoniecznie wyłącznie, ale że też do osób, które są nowe w RPG albo nie lubią crunchu. ja też mam takie przemyślenia, ale to może jeszcze zostawmy na koniec. Już To w co sumie mamy? Trochę taki koniec nadszedł, chyba że nie wiem, czy chcemy tutaj coś tutaj funkcjonować, jakieś sesje improwizowane. Zróbmy sobie jeszcze tą walkę w karczmie. O Boże, walkę ze mną? Słuchaj, no mamy klasyczne, że tak powiem, warhammerowe postacie. Mamy kupca, mamy szarlatana, mamy upadłego rycerza, to powiedzmy bretońskiego. To nie jest typowa postać Nie, to nie warhammerowa. Nie jest. No i mamy guślarza. No kurde. No Może właśnie, to ciekawe. taki set walczący to... Rycerz i guślarz kontra reszta, tak? Nie, zróbmy to na zasadzie takiej, żeby Dobrze, chwilkę dobrze. jakby spróbować sobie, jak działają te strefy i tak dalej. A bo tutaj też są strefy. Proponuję bójkę 2 na 2, albo każdy na każdego. Będzie ciekawie.